Cześć, witajcie. Moja wycieczka do Elf Colour B odwlekała się w czasie. Pomimo, że już niejednokrotnie przejeżdżałem w pobliżu, zbierając materiał do filmów, nie miałem czasu, by zobaczyć to niesamowite miejsce. Tym razem postanowiłem wyjechać z domu wcześnie rano i zobaczyć wielką tamę i śluzy na rzece Dolelven. W dalszym ciągu mam problemy z prawidłowym wymawianiem obu tych nazw. Niemal każdy z moich szwedzkich znajomych, których pytałem, jak należy wymawiać te nazwy, mówił je w różny sposób. Zastanawiałem się, z czego to wynika i zacząłem sprawdzać w internecie. Otóż okazuje się, że temat ten spowodował dyskusję, jak powinno się wymawiać nazwę miejscowości, w której właśnie jestem. Ustalono, że Elf Colour B, z naciskiem na Col. Tak więc będę tak mówił, choć pewnie dla was, widzów, jest to obojętne, czy poprawnie to wymawiam. Ale przejdźmy do rzeczy. Znajdujemy się w małej miejscowości, która słynie z dwóch rzeczy. Ku mojemu zaskoczeniu pierwszą z nich jest wędkarstwo sportowe, a co za tym idzie możliwość złowienia wielkich ryb pływających w rzece Dolelven. Uwierzcie mi na słowo, to raj dla wędkarzy. W mieście mieści się nawet Muzeum Wędkarstwa Sportowego. Drugą rzeczą, na której w tym wideo się skupię, jest trzecia największa elektrownia wodna i system TAM na rzece. To przedsmak siły natury, jaka kumulowana jest tu na górze, by w odpowiedniej chwili uwolnić ją. Spokojna rzeka zmienia się w rwący żywioł, od którego nie sposób oderwać oczu. O elektrowni za chwilę. Nie tylko sam zrzut wody jest tutaj imponujący. Na przykład ten most również ma swoją bardzo ciekawą historię. Otóż został on zbudowany na wodospadzie w latach 1796–1797. Niestety, gdy nadeszła wielka powódź w 1804 roku, most uległ zniszczeniu. Nowy most został ukończony 23 sierpnia 1816 roku. Co ciekawe, most sfinansowała lokalna firma. Po jego ukończeniu ozdobiono go szyfrem imienia króla Karola XIII i nosi jego imię. Wyróżnia się odważną konstrukcją i piękną architekturą w stylu imperialnym. Pierwotnie była to drewniana konstrukcja oparta na kamiennych filarach. W latach 1955–56 miała miejsce całkowita przebudowa, podczas której rozebrano słupy starego mostu i zastąpiono je słupami betonowymi. Dodano również nowe betonowe podpory mostu. Łuki zastąpiono łukami stalowymi. Aby zachować wygląd starego mostu, filary obłożono starymi kamiennymi blokami i przeniesiono drewniane części nadbudówki. Przyznacie, że most robi wrażenie. Nie wspomniałem jeszcze, gdzie tak naprawdę się znajdujemy. Elf Colour B to mała społeczność mieszkająca kilka kilometrów od ujścia Dolelven do morza. Mówię o miejscowości i ich mieszkańcach, bo tama czy sama elektrownia nie są jedynymi rzeczami wartymi uwagi. Są tu również ciekawe budynki, w których w sezonie słychać gwar odwiedzających to miejsce ludzi.
tym miejscu znajdują się zarówno wczorajsze technologie, jak i zakłady pracujące nad przyszłymi rozwiązaniami. Sama elektrownia wodna z 1915 roku pochodzi z czasów, gdy rozwinęła się wiedza o elektryczności, a odkrycie prądu przemiennego umożliwiło przesył energii elektrycznej na duże odległości. To archiwalny film, w którym zarejestrowano inaugurację otwarcia tej elektrowni. Jak na tamte czasy, to trzeba przyznać, użyto do tej budowy najwyższych technologii oraz położono duży nacisk na sam projekt architektoniczny obiektu. W pierwotnej hali turbin pracuje 5 turbin, a pod koniec lat 80. XX wieku dobudowano 6. jednostkę, co dało obiektowi łączną moc 125 MW. Dziś elektrownia ma inne znaczenie niż 100 lat temu. Zadanie polega oczywiście nadal na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale obecnie pełni rolę regulatora w systemie energetycznym, w którym przede wszystkim rośnie udział produkcji energii wiatrowej. Fajną rzeczą jest to, że teren nie jest zamknięty. Nie wiedząc o tym, zaparkowałem w miejscu mocno oddalonym od śluz i zacząłem swoją wędrówkę. Pomimo fatalnej pogody spotkałem tu sporo spacerujących osób, co zachęciło mnie do wejścia jeszcze bliżej wodospadu. Okazuje się, że zimowy widok na wodospad i zrzut wody jest 100 razy ciekawszy i bardziej ekscytujący niż podziwianie tego miejsca latem. Wynika z tego, że miałem szczęście przyjeżdżając tu dzisiaj. W drodze powrotnej do Sztokholmu zatrzymałem się jeszcze przy Dragon Gate, którego historię opowiedziałem w innym filmie. Okazuje się, że fatum tego miejsca jest wciąż aktywne. Inwestycje w tym miejscu przyniosły setki milionów strat i kilka bankructw. Dowiedziałem się, że ostatni właściciel również pozbył się tego obiektu. Co tutaj zrobią, jeszcze nie wiadomo. Niemniej jednak, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kto stracił fortunę na inwestycji w gminie, z której właśnie wyjeżdżam, obejrzyj ten film. Kończąc to wideo, chciałbym zaprosić Was do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Sprawicie mi wielką przyjemność, jeśli zostawicie komentarz pod filmem i dołączycie do grona subskrybentów. Jeśli podobał się film, dajcie kciuka w górę, jeśli nie, nic nie róbcie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.